Dzień dobry wszystkim. Jedziemy na nową inwestycję. Czeka nas remont mieszkania, małego mieszkania. Jest to kawalerka 28,5 m², czyli głównym zadaniem będzie wszystko fajnie, dobrze zaplanować, aby to mieszkanie było funkcjonalne, praktyczne i co oczywiście ważne, ładne. Inwestorka, młoda dziewczyna, wie, czego potrzebuje. Ma pewne oczekiwania, pewne wyobrażenia, ale nie potrafi tego wszystkiego połączyć, dlatego poprosiła mnie o pomoc. Mamy sporo wytycznych, pewien zaplanowany budżet, który oczywiście nie możemy przekroczyć, jak to zwykle bywa, ale co jest ważne, w tym mieszkaniu jest już wyremontowana łazienka, tak więc spory koszt nam odpada. No tak. Za chwilkę będziemy na miejscu, tam Wam powiem, jakie są wytyczne, co musi w tym mieszkaniu się znaleźć. Wy tymczasem kliknijcie dzwoneczek, subskrypcję, żeby nic Was już nie ominęło, a ja pędzę na miejsce. Do zobaczenia. Jesteśmy na nowym mieszkaniu do remontu. Jest to kawalerka nieduża, bo tylko 28,5 metra, ale w sumie praktycznie funkcja jest tutaj do zrobienia. Mamy pewne wytyczne, które musimy zrealizować. Klientka, młoda dziewczyna chce, aby było osobne biurko, osobny stolik do kawy, osobny stół lub blat, przy którym będzie można jeść. Przede wszystkim ma być łóżko 180 cm i narożnik. Tak więc jest dużo tych rzeczy, które musimy pomieścić w tym niewielkim mieszkaniu, ale jest to do zrealizowania. Na pewno ta ścianka, którą widzimy tutaj między kuchnią, salonem i przedpokojem, będzie wyburzona. Dzięki temu będziemy mieli więcej miejsca. W tym miejscu właśnie planuję zrobić blat, przy którym będzie można jeść. Tutaj powstanie biurko do gry na komputerze. Komputer jest stacjonarny, dlatego musi być też normalne biurko. Szafa będzie od razu ścianą, za którą będziemy mieli te łóżko 180 cm. Specjalnie nie stawiam ściany, tylko osobną szafę, aby więcej miejsca uzyskać tutaj. Tu właśnie będzie przysłonięta ta szafa, a w tym miejscu, w narożniku, będzie telewizor, narożnik i stolik kawowy. No nie duże mieszkanie, no 28,5 metra, niewiele, ale na pewno można ładnie i praktycznie urządzić. W przedpokoju, mimo że niewielki, postaramy się go zabudować jak najbardziej, aby wykorzystać każdy centymetr miejsca. No jak się mieszkanie w stanie pierwotnym podoba? No nie podoba się, no ja wiem, no jak ma się podobać, jak tam jest tak brzydko, ale jeszcze będzie ładnie, pięknie i wspaniale, zobaczycie. Na ten moment zerknijcie, jak wygląda projekt funkcyjny tego mieszkania, jak ustawiłem ścianki, urządzenia i meble. Ok, do rzeczy. Zaraz za wyjściem po prawej stronie mamy łazienkę, która nie była projektowana, ale po lewej stronie znajduje się kuchnia i jeżeli chodzi o tą kuchnię, to jak na tak małe mieszkanie jest to kuchnia duża i wygodna. Oczywiście mamy wszystko, co tam powinno być, czyli jest lodówka, jest lewozmywak, zmywarka, no, piekarnik i płyta grzewcza. Jest też dosyć duży, szeroki blat, stół, tak żebyśmy mogli tam usiąść i zjeść. Nie robiłem, tak jak wspomniałem, nie robiłem ściany, która by ograniczała nasze łóżko, żeby nie było widoczne, ponieważ żal mi było miejsca, każdego centymetra. Zrobiłem za to szafę, która jest automatycznie ścianą. Jest to szafa duża, na 180 cm, głęboka, no bardzo wiele rzeczy tam można pomieścić. A za tą szafą jest łóżko. Łóżko, które klientka już miała swoje, dlatego trzymaliśmy się też tych wymiarów. Łóżko, które ma pod spodem też szuflady. No, zrobiliśmy tam oświetlenie, półki będą. No, jest to naprawdę wygodne miejsce do spania. Musiało powstać
biurko, ponieważ jest tam komputer, do którym grają w gry. Musi to być biurko normalne, pełnowymiarowe, a nie jakiś tam stolik. Zrobiłem to w lewym górnym rogu. Jest tutaj chyba najlepsze, najwygodniejsze miejsce. Klientce zależało, żeby była możliwość taka, że jeżeli są goście, to jedna osoba może spać i żeby to nie przeszkadzało między sobą. Dlatego częściowo łóżko jest przysłonięte. Sofa, a dokładnie narożnik, jest lekko odsunięty od tego łóżka, tak żeby nie było widać, kto tam śpi w tym łóżku. Jest telewizor, który jest na wysięgniku, można go obracać, zmieniać. Tak więc można oglądać ten telewizor i z łóżka, i z narożnika. No dobrze, za chwilę będzie widać dokładnie, jak to wygląda już po remoncie na żywo, ale sami musicie przyznać, że jak na tak małe mieszkanie, no jest to wszystko dobrze zrobione do wygodnego życia. Nie tylko na wynajem, ale do normalnego, swobodnego życia. Ok. I zobaczcie efekt końcowy naszej metamorfozy. Całe mieszkanie po remoncie z dużą praktyczną kuchnią, z blatem, gdzie możemy spokojnie usiąść i zjeść. Duża szafa, która automatycznie przysłania nam też łóżko. Jest niewielki narożnik, oczywiście, ale kilka osób spokojnie się tutaj zmieści. Łóżko, tak jak wspominałem, jest szerokie, duże, praktyczne, z szufladami pod spodem. Co jest fajne, pomyśleliśmy o tym, że jeżeli ktoś będzie na zewnątrz, to możemy spokojnie przysłonić sobie takie łóżko i spać. Tak jak inwestorka nam powiedziała, jest na tyle ciemno, że nie przeszkadza tutaj, jeżeli ktoś na zewnątrz siedzi i ogląda telewizję. No i nasza kuchnia. Kuchnia wykonana w IKEA. Ładny teraz, modny kolor. Według mnie, jak na takie mieszkanie, naprawdę duża kuchnia i praktyczna. Płytki większego formatu, 60 na 120. Oczywiście marmuropodobne. Mam nadzieję, że udowodniłem, że małe mieszkanie nie oznacza, że musi być nudne. To jest ładne, ciekawe, praktyczne, fajne i zostało urządzone niedrogo, ale o tym będzie w następnym odcinku. Na ten moment, jeżeli Wam się podobało, to liczę na łapkę w górę, napisz komentarz i do zobaczenia. Dziękuję i cześć!